2,5 tysiąca złotych wygrał Michał Szatkowski. Nie wiem z jakiego rejonu Polski, nie wiem z jakiej firmy. Mam tylko to zdjęcie potwierdzające, że jest czynnym kierowcą w Polsce, tudzież w Unii Europejskiej, bo tego też nie wiem. Tak więc gratuluję bardzo, ponieważ naprawdę ucieszyłem się, że w sumie dlatego, że komuś, jak Michał mi później napisał w e-mailu, że cieszy się razem z żoną i to mnie najbardziej ucieszyło, że sprawiłem komuś przyjemność. Słuchajcie, także no zachęcam Was, oglądajcie moje filmy, bo pewnie jakiś konkurs pojawi się jeszcze niebawem, czy to wcześniej, czy później, tego nie mam pojęcia, ale no, coś tam będzie do wygrania i może właśnie wtedy Wam, Tobie szczęście dopiszę, także serdecznie Was zapraszam do oglądania moich filmów, bo Michał też nie wiedział. Ja się w ogóle bardzo zdziwiłem, bo wbrew pozorom pytanie nie było takie proste, ale Michał mnie ogląda i przyznaję, że zasłużył naprawdę na tę nagrodę. Oczywiście te pieniążki już ma od dawna na swoim koncie w Polsce 2,5 tysiąca złotych. Michał, gratuluję Ci serdecznie i miłego oglądania mnie. Wam wszystkim zresztą. Witam moich szanownych odbiorców, moich widzów. Słuchajcie, dzisiaj Was zabiorę w pewne miejsce, którego na pewno jestem przekonany, którego nigdy nie widzieliście takiego miejsca w Europie. Jest troszkę głośno, ponieważ traki pracują, jest bardzo gorąco. Texas, Amarillo, prawie 30 stopni Celsjusza. Aczkolwiek jest delikatny wiaterek, którego nie czułem wcześniej, ponieważ jadę cały dzień, wiadomo o co chodzi. Zanim opowiem, pokażę Wam to miejsce, opowiem Wam co robię. Także była Los Angeles, North Carolina, szybko Floryda, Arkansas, na pusto 900 mil. Załadowałem ten ładunek nad Memphis i później pojechałem 300 mil potem. Jedziemy do Salt Lake City i pod Oregon, pod Ontario, w stanie Idaho. Także generalnie miałem bardzo busy tydzień i w tym momencie, zanim pokażę Wam to, czego nie widzieliście w Europie, chcę Wam pokazać jeszcze coś. Pięknego traka Kenwortha, spójrzcie. Przepraszam, wróć, to jest akurat Peterbilt, ale to jest jedna w sumie, to są dwie konkurencyjne firmy. Peterbilt, obok stoi Kenworth. Z tej samej firmy, tak, z tej samej, że tak powiem, stajni, aczkolwiek spójrzcie, nowy Kenworth, nowy Peterbilt. One w środku mają generalnie wszystko to samo. To są firmy inne, różne, niby ala, nazwijmy to tak, Camaro i Mustang, niby wrogowie, ale słuchajcie, ściśle ze sobą firma Peterbilt i Kenworth, one ściśle ze sobą współpracują. Przepiękne są. Firma Hurricane, słuchajcie, ona wabi kierowców, niby to jest Twój, bo lease to own, za wszystko płacisz potworne pieniądze, generalnie wyzysk, naiwniactwo ze strony kierowców, bo myślą, że jeżdżą swoim. Absolutnie tak nie jest. Tutaj mu pokazałem piąteczkę, że jest świetny, ale akurat tak nie jest. Są piękne traki, które nawet płacą, słuchajcie, są bardzo bogato te traki wyposażone, nawet jest mikrofalówka, za którą de facto oni płacą, wiecie, miesięczny abonament miesięczny za mikrofalówkę w środku. Niby go spłacają, za wszystko firma Hurricane Express charge'uje kierowców. Generalnie słuchajcie, oszukuje ich, ale no, ludzie są naiwni i myślą, że nie wkładając nic pieniędzy w biznes, oni ten biznes mają. Absolutnie nie. To jest amerykańskie oszustwo, które tutaj jest na porządku dziennym. Ale to już jest inny temat. Słuchajcie, idziemy z buta. Nie będę wyjmował mojego środka lokomocji, nawet mi się nie chce. Jest niedaleko po drugiej stronie ulicy, także lecimy.
Oślepia mnie słońce, słuchajcie, wróć, bo nie powiedziałem wam, co wam pokażę dzisiaj. Zapomniałem, słuchajcie, jestem po prostu rozkojarzony. Pokażę wam, chyba, nie wiem, pomylę się może, ale śmiem powiedzieć, że największą stację benzynową na świecie, na pewno w Ameryce. Nie wiem, czy ja dobrze wypowiem nazwę, Buc-ee's, ona się pisze inaczej, spójrzcie. To jest sieć stacji. Tam traki nie mogą wjechać. To jest stacja zaprojektowana, zadedykowana dla Amerykanów pojazdów typu RV, camper, auto osobowe. Dla Amerykanów podróżujących na wakacje, a nie dla ludzi, kierowców, którzy tę Amerykę wożą na plecach, czyli dla nas. My tam nie możemy wjechać mimo całego ogromu, jakim jest ta stacja. On tutaj będzie cofał, muszą się zwijać stąd. Będę dzisiaj waszym lektorem i będę o tym opowiadał. Tak, on tutaj cofa tą rajkę, także muszę zamykać drzwi. Dobra, ten gość zwątpił, pojechał, możemy jeszcze 2 minuty patati patata. My tam, mimo tego ogromu, nie możemy wjechać. Dlaczego? Słuchajcie, to jest cała koncepcja, cały sukces tej stacji polega na tym, że to jest tylko dla aut osobowych. Czyli my traki nie. Mimo potężnej ilości aut komercyjnych, semi-traków w Ameryce, bo jest zarejestrowanych ich 3 miliony sztuk, czyli można powiedzieć biznes potężny, tak? Bo wiedzie tam parę tysięcy aut dziennie. Otóż nie. Jak wiemy wszyscy, semi-trailery są bardzo ciężkie, słuchajcie, dziury, kocie łby, czy tam obojętnie co, poniszczą parking. Mało tego, kierowca generalnie przyjeżdża, parkuje, ewentualnie kupi kawę albo jakiś tam inny sied, nie zostawia pieniędzy w takiej stacji. Ta stacja żyje z czego? Uwaga. Te stacje nie żyją z marży na galonie benzyny, tylko żyje właśnie z tego, co tam jest w środku, a co dzisiaj zobaczycie. Czyli gadżety, jedzenie, własne jedzenie, markowe jedzenie, własna piekarnia, własne pieczywo, własne barbecue, czyli grille krojone na miejscu i sterta od groma gadżetów, koszulek, wszystkiego ostajnowane, czyli ologowane jakby tutaj, wiecie o co chodzi, ich marką. To się stało takim lifestylem tutaj w Teksasie. Oni sprzedają Teksas na stacji benzynowej. Co jest takie nietypowe, nie mówię nadzwyczajne, ale w tych stacjach gigantyczna, niewyobrażalna ilość pomp, dystrybutorów do tankowania. Założeniem firmy jest nie, że brakuje paliwa, że zabraknie paliwa, tylko żeby nikt nie czekał w kolejce. Spójrzcie na to. Spójrz, co się ciągnie tutaj stąd. To są wszystko pompy paliwowe w takiej tutaj jednej bei. Zwał jak zwał. Są chyba 2. Będziemy to widzieć, będziemy nakręcać. Generalnie od 80 pomp do 120 pomp na tych stacjach. Tutaj właśnie na tej stacji. Oczywiście nie tylko Teksas, słuchajcie, ale głównie powstała ta firma w roku 82 bodajże. Nie chcę kłamać, nie znam właściciela w sensie nazwiska, ale Louisiana, Teksas głównie, Floryda, Tennessee, Georgia, Alabama, Kentucky bodajże. Te południowe Stany. Tylko w tych stanach tutaj są te stacje benzynowe. Słuchajcie, ja będę dzisiaj waszym lektorem, będę pokazywał i będę wam opowiadał, co jest co. Zapraszam was.
Dla wielu Amerykanów zatrzymanie się na Buc-ee's to obowiązkowy punkt każdej podróży. Oni te miejsca mają wklepane w swoje mapy lub GPS. Kolejne dystrybutory. I naprawdę ciężko uwierzyć, że aż tyle ich jest. Ale liczymy dalej. Czternasta B razy 4 to już jest 56 dystrybutorów. Tak patrzę, zdaje się dopiero połowa. Tutaj zdaje się, że jedno jest pewne. Nigdy nie będziemy czekać na dystrybutor. Zawsze jakiś będzie wolny. To miasto Amarillo liczy, zdaje się, około 200 000. Chodzi o populację, o ludność. To nie jest dużo, to też nie jest mało. Ale o co mi chodzi? Tutaj stacji benzynowych jest naprawdę od groma. Podobnie jak kościołów, słuchajcie, jadąc z Little Rock, Arkansas do Texarkany, jest kościół dosłownie przy kościele. Vis-a-vis tych dwóch kościołów jest kolejny kościół i 30 metrów dalej kolejny. Tych kościołów setki po prostu. Nie wiem, o co chodzi. Że spójrzcie, 27 BI razy 4, 108, 108, tak, 108 dystrybutorów, słuchajcie. A my jaramy się jakimś Orlenem, który ma 4 dystrybutory i zapiekanki za 12,50 i jedną toaletę. Tutaj, słuchajcie, toalety są okrzykiwane co roku w tych ich plebiscytach na... Ludzie się patrzą, a tutaj to tak nie lubią, ale dobra, jest z tym. Na najczystsze toalety w Stanach Zjednoczonych. Tutaj oczywiście wejdziemy i zobaczymy te toalety, skoro są tak okrzyknięte na picobello. Wiecie, o co chodzi? Zobaczymy wszystko w środku. Dalej zostaję waszym lektorem.
No dobra. Wchodzimy do środka, zobaczymy co tu się dzieje. Już wygląda faktycznie jak taki market. No to jest generalnie stacja benzynowa, a mam wrażenie, że jestem faktycznie w jakimś sklepie i spożywczym, i odzieżowym. Na tej ścianie tam to jest beef jerky, suszona wołowina. Amerykanie uwielbiają to beef jerky. Na tym można generalnie zęby połamać. Oczywiście idę o zakład o kolejne 2500 złotych, że wszystko tutaj jest made in China. Stanowisko do robienia kaw. Tutaj generalnie, słuchajcie, te coffee station, tak to może nazwę, na każdej stacji jest faktycznie tych kaw jest dużo, kawa taka, też te rozmiary kubki są różnorakie. No, kawy na stacjach benzynowych nie brakuje. No co innego już możemy powiedzieć, bo każdy to wie. Na Orlenie, BP, czy tam innych, te coffee makery, 1 lub 2, zawsze kolejka. Irytujące to jest. Tutaj naprawdę, jeśli chodzi o kawę, to co my tu jeszcze mamy? No właśnie. Tutaj to wszystko to są ich własne wyroby. Oni nic nie kupują, wszystko robią sami. Spójrzmy tutaj, ten gość wyciągnął wcześniej, bo nie nagrywałem, potężną porcję wołowiny i właśnie co robi. No dobra,
Idziemy do tych okrzykniętych toalet. Zobaczymy faktycznie, czy są takie cudowne. No ja osobiście przyznam, że wejście jest bardzo fajne. Tak. Stanowisk od groma również. Tutaj ta stacja, jeden punkt, jedna location, uwaga, ich obrót, ich przychód to jest od 80 do 100 milionów rocznie. Mówimy tylko o jednym miejscu. Tych stacji Buc-ee's w całej Ameryce jest, zdaje się, 45 albo 50. Razy średnio 100 milionów. Jedna stacja rocznie. Słuchajcie, mówię wam o potężnym majątku. Aż ciężko w to uwierzyć. Ale faktycznie toalety mają prima. Tak przyjrzałem się tym wszystkim rzeczom, odzieży. Sitodruk albo drukarki 3D. Po prostu już natłoczyli na wszystko, na kubki, na ciuchy, na buciki, na kapelusiki, na spodenki. Wszędzie mają swoje logo i swoją nazwę. I ludzie to kupują.
Tak chodzę i obserwuję również ludzi. Generalnie oni tutaj jarają się tym miejscem. Są zachwyceni, podekscytowani. Ciekawe. Jeśli taka jedna stacja przynosi obrót, niech będzie $100 milionów rocznie, podzielone na 365 dni, to dziennie tutaj jest utarg od $200,000 w górę. Na tych kanapkach, na tym badziewiu, już ciężko w to uwierzyć. Wszystko generalnie robi wrażenie, owszem. Tym ogromem, ilością wszystkiego. Nic. Pomału zbieramy się. Wyjeżdżamy z Amarillo, kierunek Nowy Meksyk. Mam jeszcze od groma drogi. Tak właśnie wygląda największa stacja benzynowa. 104 pompy, dystrybutory. W środku widzieliście, słuchajcie, nie ma większych. Nie widziałem, nie słyszałem, nie byłem. Tutaj to Buc-ee's i ich lokalizacje w tych stanach, o których mówiłem, to są największe stacje benzynowe, ale nie dla kierowców zawodowych. Dla małych samochodów, RV, kamperów i tutaj tego małego busie. Jeśli ktoś z Was, słuchajcie, był na większej stacji benzynowej w Europie, w Azji, w Australii, to dajcie mi znać w komentarzach, bo jestem ciekaw, naprawdę jestem ciekaw, czy są większe stacje. Z tego co ja wiem, to nie ma. No i dzięki temu, że tutaj jesteśmy w Amarillo, Teksas, mieliście okazję zobaczyć największą stację benzynową w Stanach Zjednoczonych. Słuchajcie, tutaj jest 104 pompy, ale gdzieś tam w południowym Teksasie jest, zdaje się, według mojej wiedzy, która ma najwięcej, 120 pomp. 16 pomp, czyli 4 beje więcej, raz, dwa, trzy, 4, czyli generalnie niedużo większa, niedużo dłuższa. Tutaj raz, dwa, trzy, 4, to tak tutaj gdzieś mi się kończyło, znaczy więcej, no wiadomo o co chodzi. Robi wrażenie, ogrom ilość, niemniej jest oceniać, co tam jest w środku, to wy sobie ocencie. Taka szybka zmiana tematu, spójrzcie jak Amerykanie podróżują na wakacje. Pick-up, tutaj akurat jest na konie, pick-up, do tego podpięty domek po prostu na piątym kole, tutaj też w środku. Tak to wygląda, oni często to rentują, w większości przypadków rentują, nie umieją jeździć, wywracają się tymi przyczepami na autostradzie, ale tak właśnie Amerykanie, no oczywiście nie wszyscy, ale
tak jeżdżą na wakacje. Także to by było tyle w tym odcinku. Buc-ee's, największa stacja benzynowa na świecie. Tu się mogą pomylić, ale dlatego właśnie, jeśli ktoś coś wie, możecie dawać w komentarzach, ale na pewno w Ameryce jest to największa stacja benzynowa. Jakieś Shell, BP, Orleny, Lotosy, to takie, no wiecie, zaplecza. Ale tak jest jak jest, tutaj jest wszystko duże, wielkie, potężne i jest wszystkiego bardzo dużo. Także dziękuję za uwagę, widzimy się następnym razem.